Jestem już po urlopie, więc wracam do projektu z zegarem. No, co prawda wyższy priorytet będzie miało uruchomienie i przekodowanie licznika z M-ki do mojej smoczycy, ale w wolnych chwilach coś tam sobie dłubię. No i co? Udało mi się uruchomić już minuty. Okazało się, że w tym celu musiałem sobie kupić jednak Arduino Mega. Z tego względu, że na Uno mamy 3 timery, 0, 1 i 2, z czego tylko pierwszy timer, czyli w zasadzie drugi w kolejności, timer 1, jest 16-bitowy i tylko na takim 16-bitowym timerze można używać częstotliwości w bibliotece Tone niższych niż 31 Hz. A to jest właśnie potrzebne, żeby wskazówka mi nie podskakiwała, tak jak to miało miejsce na początku. No i trochę się zdziwiłem, bo myślałem, że wszystko będzie działać bez problemu. Okazało się, że nie do końca, ale już udało mi się z tym zawalczyć. Chodzi o to, że używam tej biblioteki Tone H, stworzonej przez Bretta Hagmana, i z tego, co sobie patrzyłem w dokumentacji, to wygląda w ten sposób, że właśnie na Atmedze 328, czyli to, co mamy w Arduino Uno, jak sobie definiujemy po kolei kolejne jakby zmienne typu tone, to on używa w tej kolejności tych timerów, czyli najpierw używa timer 2, 8-bitowy, potem 1, czyli 16-bitowy i tam miałem prędkość, a potem zerowy, który jest używany m.in. przez funkcję Milis i kilka innych rzeczy przez Arduino do kontrolowania czasu. No, a w Atmedze 1280 mamy tych timerów już 6. I po kolei 2, 3, 4, 5, 1 i do 0 na końcu. Najlepiej tego zera w ogóle nie ruszać, no bo to nam stopuje zupełnie czasami cały program, albo dzieją się jakieś inne rzeczy. No i trochę się zdziwiłem, bo jak sobie podefiniowałem wszystko, to okazało się, że tak naprawdę zegar zachowuje się, a raczej to Arduino zachowuje się tak, jakby to było Uno, a nie Mega, bo kiedy miałem tylko dwa pierwsze timery jakby wykorzystane w kolejności takiej jak tu są, czyli najpierw 2 8-bitowy i 1 16-bitowy, to wszystko działało. Jak uruchamiałem kolejny, bo myślałem, że to jest ten 2, 3 i 4 po kolei, to się wszystko zawieszało. No i rozwiązanie okazało się dosyć proste, a mianowicie w bibliotece nie jest przewidziany w ogóle, nie jest przewidziana obsługa Arduino Mega to na Atmedze 2560, więc po prostu wszędzie, gdzie występuje w bibliotece AVR Atmega 1280, dopisałem sobie jeszcze, że lub 2560 i w tym momencie wszystko działa. I efekt mamy taki, że tu sobie wgramy, poszło, monitor portu, monitor portu szeregowego tutaj mamy i jak widać wszystko ładnie leci. Jest godzina 00, lecą sekundy. No to teraz sobie zmienię na godzinę pierwszą. Jest pierwsza. Zmienię sobie drugą. Pojechało na drugą, ale to już widzieliśmy wcześniej, że godziny działały. A z minutami był problem, bo wszystko, co było poniżej 8 minut, dawało niższe częstotliwości niż 31 Hz. No i był problem. A w tym momencie przykład minutka. No pewnie nie za wiele tutaj jeszcze widać. 2 minutki. Już coś tam się podniosło. 3, 4, no czasami taki przeskok się zdarzy. 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie strykać ile będę chciał.